Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was z parku w ten piękny dzień, niedzielny dzień. Świeci słońce w Irlandii, przynajmniej tutaj w hrabstwie Cork. Jest trochę chłodno, ale nie pada i jest błękitne niebo, jak w Grecji. Wyszłam na spacer, aby troszeczkę ochłonąć i uziemnić się i skontaktować z naturą. Dużo się dzieje i tak właśnie do mnie przyszło spontanicznie, że chciałabym się z Wami trochę podzielić moimi refleksjami. Ten rok 2026 myślę, że przyniesie nam ogromne zmiany, już przynosi. Już od początku nowego roku zaczęło się mocno dziać i ludzie się budzą, zrzucają maski i walczą o swoje prawa. Rozumieją, że w taki sposób, jaki żyją, to nie jest ta droga. Mam to na myśli oczywiście Iran. Nie mam kontaktu jeszcze z moją przyjaciółką z Arezu. Miałam kontakt tylko z jej przyjaciółką, która akurat miała sygnał, ale on zniknął i teraz znowu nie mam internetu, ale nie o tym chcę mówić. Dużo się dzieje. W Iranie ludzie, kobiety, mężczyźni zrozumieli, że nie można żyć w takim reżimie. Żyją oni w takim reżimie już od 42 lat i budzą się. Już kilkakrotnie były jakieś rewolucje, krótkie protesty, ale one były bardzo szybko przytłumione. Teraz nabiera to na sile i mam nadzieję, że się nie poddadzą i otrzymają tą wolność, która im się bardzo należy. Bardzo mnie poruszyła ta sytuacja i nie ukrywam, porusza nadal. Mam nadzieję, że nie będzie więcej ofiar i nastanie pokój w Iranie. Druga rzecz, z Trumpem też się dużo dzieje. Nie jestem zwolennikiem Trumpa, więc ci znajomi i bliscy i dalsi, którzy darzą sympatią Trumpa, nie chcę Was urazić, mówię tylko to, co ja czuję i jak ja to widzę. Jest to nieobliczalny człowiek. Mówi o zakończeniu 8 wojen, a on nie zakończył żadnych 8 wojen. Powiedział, że on zaraz tylko po zajęciu stanowiska prezydenta zakończy wszystkie wojny na świecie. Nie ma czegoś takiego nie ma miejsca, a jest wręcz odwrotnie. On nie zakończył 8 wojen, bo zrobiłam taki research i sprawdziłam wszystko. Po prostu to były konflikty jakieś, tak? Ale to nie były jakieś konflikty zbrojne. Drobne konflikty, które nazywa on wojną. Podkreśla to bardzo mocno i uważa, że należy im się Nagroda Nobla. Ale za co? Za to, że w jego kraju po prostu ludzie nie mają praw żadnych, że giną. Tak, zginął wczoraj 37-letni pielęgniarz z oddziału intensywnej terapii, który zajmował się weteranami. Zginął, niewinny, nie miał nawet broni. I to była egzekucja. To nie był przypadek. Więc, a Trump mówi o pokoju? Czy pokój można wymusić siłą? Piękna jest w ogóle ta cała inicjatywa buddyjskich mnichów, którzy od 28 października podążają w kierunku Waszyngtonu, gdzie mają bodajże dotrzeć chyba 11 lutego i mają mieć taką przemowę dotyczącą pokoju, więc mam nadzieję, że Trump może troszeczkę jego coś poruszy i zmieni swoją taktykę. To jest piękne, co robią ci mnisi buddyjscy. Tysiące Amerykanów oczekują ich, płaczą, klęczą na kolanach i proszą o pokój. Proszą o pokój. I mam nadzieję, że nastanie ten pokój. No i piękna rzecz, którą zainicjowała Doda. Nigdy nie byłam zwolenniczką Dody.
Dorota Rabczewska. Właśnie chyba za to, że ona była taka prawdziwa, była taka sobą. Czasami była wulgarna, czego ja nie za bardzo lubię. Ale wiecie co? Po tej sprawie ze schroniskami mam ogromny szacun do niej. Ogromny. Po prostu jestem bardzo wzruszona i dzisiaj nawet się popłakałam, kiedy zobaczyłam właśnie, że 2 schroniska są zamknięte i ona uratowała tyle zwierząt. To jest po prostu coś niesamowitego, Doda, to co robisz. Ja wiem, że nie obejrzysz tego mojego wideo, ale kto to wie. Piękna jest ta rzecz, którą właśnie robi Doda i bardzo mi się podoba właśnie, że jest celebrytką, ale poświęciła swój czas, pieniądze i też zdrowie, bo to też kosztowało ją dużo zdrowia i kosztuje nadal. Że chodziła do tych schronisk, opiekowała się tymi zwierzętami, ścieliła podłoże słomą i nie było w niej takiego, bo ja jestem celebrytką, to już mnie nie wypada robić takich rzeczy. Dałaś siebie, całą siebie. I to jest naprawdę rzadkość wśród celebrytów, bo dzisiaj zobaczyłam, że nagle jak Doda zaczęła mówić o schroniskach, sporo celebrytów zaczęło robić zdjęcia ze swoimi pieskami i dawać na swoje social media, mówiąc, jaką mają ogromną miłość do zwierząt, pieski wystrzyżone, jakieś rasowe, tak? A ja się pytam, czy to, co udostępniacie, celebryci, którzy macie po ileś milionów obserwujących, czy taki post pomoże tym psom bezdomnym, kotom ze schronisk? Nie, to nie pomoże. Więc jeśli macie takie ogromne zasięgi, udostępniajcie właśnie zwierzęta, które są do adopcji, poruszcie to. Mówicie, że dajecie pieniądze. Ciekawa jestem, w jakiej części waszych zarobków dajecie te pieniądze na pomoc. 1/100, gdzie nawet tego nie poczujecie, bo macie miliony. Bardzo mi się podobała Billie Eilish, co właśnie powiedziała, że co wy chcecie być bilionerami? Oddajcie te pieniądze tym, którzy potrzebują. I też właśnie ostatnio, jeśli chodzi o pieniądze, bardzo często wraca do mnie ten temat, bo uważam, że każdy z nas część swoich zarobków powinien przekazywać tym, którzy tego naprawdę potrzebują. I właśnie też w przyszłą niedzielę będzie takie spotkanie na Zoomie z Rogerio, którego poznałam w Indiach i będziemy właśnie o tym rozmawiać, na które ten spotkanie zapraszam serdecznie. W każdym bądź razie tak, zamiast wychodzić jest takie ego i pomóżmy tym zwierzętom, udostępniajmy o tych adopcjach, jakie schronisko potrzebuje pomocy. Niech ta fala dalej płynie, bo z tego co słyszałam, Doda ma już tego dosyć i chyba się będzie wycofywała z tego, więc mam nadzieję, że ta fala nie rozpłynie się i będzie dalej płynęła i brała ze sobą, uwalniała coraz więcej zwierząt. Zachęcam do adopcji. Ja bardzo chętnie bym zaadoptowała, ale no niestety właściciel domu, w którym mieszkam, nie wyraża zgody na trzymanie żadnych zwierząt, ale w ogóle też tak pomyślałam, może w Irlandii jakąś akcję zorganizować, aby pomóc tym schroniskom w Polsce. Nie wiem, no na razie nic do mnie nie przychodzi, tak tylko napomknęłam na ten temat. Więc dzieje się, kochani. Dzieje się, maski spadają, to boli bardzo, ale powoli pojawia się coraz więcej światła w tym wszystkim. Wzruszające jest to, jak pięknie ludzie w Polsce protestowali przed schroniskami w obronie zwierząt. To jest coś pięknego. W obronie zwierząt, bo niektórzy uważają, że pies to tylko zwierzę. Nie. Jeśli nie masz uczuć, miłości do zwierząt, to nie będziesz miał miłości i życzliwości do drugiego człowieka. Więc niech ta fala miłości, dobra, życzliwości płynie dalej
i niech rozmraża te zamrożone serca. Mam nadzieję, że wierzę w to, że ten rok obudzi bardzo wielu ludzi i zrozumieją, co tak naprawdę w życiu jest najważniejsze. Że nie ta pogoń za pieniędzmi, ale to dobro, życzliwość, miłość do każdej istoty, nie tylko do człowieka. I reagujmy, tak. Rozwój duchowy nie polega na tym, na dbaniu tylko swojej energii i unikaniu wszelkich negatywnych rzeczy. Rozwój polega na tym, aby nie reagować na to, na co nie mamy wpływu. Ale kiedy dzieje się jakaś krzywda komuś, zwierzętom, każdej istocie, to naszym obowiązkiem jest reagować. To jest nasz obowiązek. Więc, kochani, niech ta miłość, życzliwość i dobro wzmacnia się. I nie ulegajmy żadnym manipulacjom, bo tej manipulacji jest bardzo dużo i trzeba bardzo być ostrożnym w tym, co się czyta, co się słucha. Ja myślę, że najlepiej, jeśli jesteście bardzo głęboko połączeni ze sobą, to wy to poczujecie naprawdę sercem. Co jest tak naprawdę moje, co nie jest moje i co wymaga reakcji, a co nie. Niech miłość, światło i pokój zapanuje w duszy każdej istoty. Z miłością, Ania.